Cześć, witajcie. To był wspaniały dzień na wypad za miasto i odkrycie czegoś nowego. Tym razem miałem plan. Chciałem odwiedzić 4 ciekawe miejsca oddalone 200 km od Sztokholmu, ale nie do końca leżące blisko siebie. Pogoda, jak widać, dopisała. Ponadto tak się złożyło, że w tym dniu Szwedzi mieli swoje święto, Sveriges Nationaldag, czyli święto narodowe Szwecji, co dawało gwarancję, że trafię na różne aktywności towarzyszące temu świętu i zarejestruję coś, co najmniej ciekawego. Tak też było, ale w tym wideo skupię się na miejscu unikatowym, które odwiedziłem jako ostatnie. Pozostałe lokalizacje, które mają wspólny mianownik, bo czas tam się zatrzymał, pokażę w kolejnym filmie. No to zaczynamy naszą wycieczkę. Jadąc do 2 ostatnich lokalizacji, zobaczyłem w oddali dziwne wieże, umiejscowione pośrodku jeziora. Zastanawiałem się, co to może być i w jakim celu wzniesiono je właśnie tam. Już sama droga mostami umiejscowionymi na kilku wyspach dawała wspaniałe wizualne przeżycia. Po obu stronach woda niemal po horyzont. I ta zagadka, której nie mogłem rozwiązać. Musiałem się zatrzymać i wypuścić drona. Z tej perspektywy widać, że Hjälmaren, 4. co do wielkości jezioro Szwecji, jest naprawdę olbrzymie. 4-krotnie większe niż Śniardwy. Po drugiej stronie drogi w oddali widać wspomniane wieże. Moją ciekawość co do ich przeznaczenia zaspokoiłem dopiero wtedy, gdy dotarliśmy do ostatniego celu. Przyznam się, że widziałem wcześniej jedynie zdjęcie w internecie. Celowo nie robiłem rozeznania w tym miejscu, by mieć przyjemność poznawczą. Głęboko w lesie, w sąsiedztwie jeziora znajduje się skalne wyrobisko, a właściwie kamieniołom wapienny Forsby. I tu zaczyna się niewiarygodna historia kolejki linowej do transportu wapna, której wielkie przęsła widzieliśmy w jeziorze. Niesamowite jest to, że miała ona długość niemal 42 km, a niewiarygodne to, że została otwarta w 1941 roku i przebiegała przez 5 gmin: Vingåker, Katrineholm, Eskilstuna, Kungsör i Shopping. Końcowym miejscem docelowym była fabryka w porcie Shopping, gdzie do 1978 roku produkowano cement. Kiedy została zbudowana, okazało się, że linia ta była najdłuższą w Europie, a od 1987 roku aż do jej zburzenia w 2013 roku najdłuższą na świecie działającą kolejką linową. Rozbiórka Kalklinbanan została rozpoczęta przez właściciela Nordkalku 26 czerwca 2013 roku, kiedy to po raz ostatni uruchomiono go w celu zebrania koszy na złom. Demontaż kabli rozpoczął się w sierpniu tego samego roku. Na szczęście pozostały ślady Prosperity tej genialnej inwestycji. Genialnej, bo w perspektywie długoterminowej kolejka linowa okazała się najbardziej rentowna ze wszystkich środków transportu. Było to niezmiernie ważne, gdyż transport w tamtym czasie stanowił znaczną część całkowitej ceny produkowanego cementu. Podczas planowania uwzględniono w szczególności otaczającą przyrodę, zwłaszcza w miejscu połączenia z kanałem Hjälmare.
Pamiętając, że budowę planowano pod koniec lat 30. XX wieku, można stwierdzić, iż budowanie w zgodzie z naturą rozpoczęło się w Szwecji dużo wcześniej niż potocznie się uważa. The moon hangs low. The stars, they whisper where you might go. I light a candle. W ówczesnym czasie ta najdłuższa na świecie kolejka linowa została zbudowana w latach 1939–1941 przez OB Nordströms Linbonur. Siła robocza składająca się z 300 mężczyzn budowała obiekt w tempie 2,1 km na miesiąc. No tak, ale my tu przyjechaliśmy, aby podziwiać widok na kamieniołom. Droga do tej miejscówki wiedzie przez las. Najpierw szutrową, później zwykłą leśną drogą. Jest tu parking dla kilku samochodów i galeria wagoników w kształcie wiader. Jest tu również wiata z informacjami, z których można dowiedzieć się całkiem sporo o wydobyciu i transporcie wapienia z tego kamieniołomu. Patrząc na wysokość skał oraz wielkość całego kamieniołomu, można sobie wyobrazić, jak wiele tego kruszcu przewieziono koleją linową. A zostawmy te wyobrażenia. Mam twarde dane, które mogą zwalić z nóg. Otóż na Kalk Linbonan przetransportowano łącznie 25 milionów ton wapienia na 42 km z kamieniołomu wapienia w Forzby. W najbardziej intensywnym okresie budowy mieszkań, programie milionowym, ponad 40 osób pracowało na zmiany, aby kolejka działała 24 godziny na dobę. W 1967 roku transporty pobiły rekord. W tym roku kolejka przetransportowała 600 000 ton wapienia. Przyznacie, że robi to wrażenie. Kolejka linowa podtrzymywana była przez 235 betonowych słupów i była podzielona na 4 sekcje ze stacjami. 10 z tych słupów to wysokie specjalne słupy, na których kolejka linowa przecinała odpowiednio cieśninę Jelmarsund i rzekę Orbogan. Najwyższy z nich ma 45 metrów. Ponadto istnieje 12 stacji napinających, a na 8 skrzyżowaniach z drogą lub koleją zainstalowano siatki bezpieczeństwa w betonowych ramach. Wapno transportowano w 750 koszach, z których każdy mógł udźwignąć 1200 kg, co daje wydajność 90 ton na godzinę. Przypomnę, na odległość 42 km. W latach 40. XX wieku ładowność największych ciężarówek oscylowała w granicach od 5 do maksymalnie 7 ton, a prędkość takiej ciężarówki z takim ładunkiem wynosiła 45 km na godzinę. Wychodzi na to, że potrzeba było 18 ciężarówek, by przetransportować taką ilość wapienia. Nie liczę już czasu na powrót i czynnika ludzkiego w postaci kierowców i czasu załadunku. Wspomniałem już, że w momencie inauguracji w styczniu 1941 roku linia była najdłuższą na świecie kolejką linową z pojedynczą liną nośną. Warto wspomnieć, że kolejka linowa Massawa w dzisiejszej Erytrii została ukończona w tym samym roku i miała długość 75 km. Jednak zbudowano ją z podwójnymi linami nośnymi. Jednak rekord został pobity już w 1943 roku przez kolejkę linową Kristineberg-Boliden w hrabstwie Västerbotten, tu w Szwecji, którą również zbudowała firma Nordströms. To jedyne 96 km. Wyobrażacie to sobie? Kolejka linowa.
Ciekawe, jakby to było przejechać się kolejką linową z Krakowa do Zakopanego. I ciekawostka kolejna. Załadunek, rozładunek oraz łączenie i rozłączanie wagonów był od początku zautomatyzowane mechanicznie. W 1967 roku wprowadzono automatyczną obsługę z wykorzystaniem przekaźników, co spowodowało zwolnienie personelu na 2 stacjach pośrednich. W 1987 roku przeprowadzono dalszą modernizację, wprowadzając sterowanie komputerowe i łączność radiową. Pewnie znowu przeprowadzono zwolnienia, ale tego nie wiem. Ślady po wydobyciu wapienia można spotkać również tu, na górze. Jak się przyjrzysz dokładniej, głazy te mają ślady ingerencji człowieka. Żłobienia nie są tu przypadkowe. Co widzicie w tych strukturach? To chyba profil twarzy. Cóż, jest jeszcze wiele informacji, faktów historycznych i ciekawostek związanych z tym miejscem. Jednak wszystko to możecie wyczytać w internecie lub udając się do Muzeum Kolejki Linowej w Malmberze. Wycieczka z niespodziankami dobiega końca. Wkrótce powstaną nowe filmy z tego dnia. Tak więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a film się podobał, dołączcie do skromnego grona moich widzów. Gorąco zapraszam również do pozostawienia komentarza pod filmem i zostawienia łapki w górę. Oczywiście, jeśli macie taką ochotę. Aby dowiedzieć się więcej o Szwecji, poznać ciekawe, unikalne, a nawet bajeczne miejsca, wystarczy wybrać interesujący Cię film i zasiąść wygodnie w moim towarzystwie. Będzie mi miło, jeśli wybierzesz coś dla siebie i podzielisz się ze mną opinią na temat obejrzanego wideo. Dziękując za obejrzenie tego filmu do końca, żegnam się z Wami serdecznie. Do zobaczenia!